Wielkimi krokami zbliża się znowu certyfikat z języka polskiego, więc jeśli zdajesz go w najbliższym czasie albo myślisz o jego zdawaniu, a prawdopodobnie tak jest, skoro kliknąłeś na ten filmik, to dzisiaj zdradzę Ci kilka prostych sekretów, kilka prostych rad, jak lepiej można sobie na tym egzaminie poradzić i na co koniecznie zwrócić uwagę. Jeśli jeszcze mnie nie znasz, to ja mam na imię Ania, jestem nauczycielką języka polskiego jako obcego, a to jest Płynnie po polsku kanał i podcast również dla osób, które uczą się języka polskiego. Ja będę mówić jeszcze dużo, ale zanim ja coś powiem, to chciałabym usłyszeć od Was, czy zdawaliście już ten egzamin, certyfikat z polskiego, czy planujecie go zdawać? Jeśli tak, to kiedy? Dajcie mi znać w komentarzach. Dajcie mi też znać, jaki jest Wasz największy stres przed takim egzaminem, czego najbardziej się boicie. Bardzo chętnie się tego wszystkiego dowiem, więc koniecznie napiszcie to w komentarzu. Poza tym, że jestem nauczycielką i poza tym, że tworzę dla Was tutaj materiały, to czasem zdarza mi się też być egzaminatorem na certyfikacie z języka polskiego. Dlatego chciałam Wam tutaj przedstawić kilka rad, bardzo prostych rad, ale o których często zapominamy, jak poradzić sobie na takim egzaminie i o czym pamiętać, o czym absolutnie nie zapomnieć. Będę mówić o nich z perspektywy egzaminatora, ale też z perspektywy osoby, która już też pisała różne egzaminy w swoim życiu i wie, jak to jest. Jeśli nie wiecie w ogóle, na czym ten egzamin polega i o co mi w ogóle chodzi, to koniecznie obejrzyjcie filmik, który już na ten temat przygotowałam. Wstawiam go gdzieś tutaj na górze, możecie kliknąć i obejrzeć go najpierw, a potem wrócić do tego filmiku, bo tutaj będę mówić już o konkretnych radach, jakie mam dla Was, jak można lepiej zdać ten egzamin, a tam opowiadam generalnie o strukturze egzaminu, czego można się spodziewać na tym egzaminie, jakie są części i tak dalej. Więc zacznijcie od tamtego filmiku, a potem wróćcie do tego filmiku. Zacznę od rady, która może wydawać Wam się dosyć banalna. Czytaj uważnie polecenia. Oczywiście tyczy się to egzaminu zarówno pisemnego, jak i ustnego, bo na ustnym też mamy polecenia. Z mojego doświadczenia wynika, że ludzie często czytają tylko trochę i myślą, że wiedzą, o co chodzi. Albo nie czytają wcale i patrzą tylko na przykład i myślą, że już wszystko zrozumieli. To jest duży błąd. Wiem, że czytanie polecenia zajmuje dodatkowy czas na egzaminie, a czas, jak wiemy, jest na wagę złota na egzaminie, ale jest to niezwykle istotne, żeby przeczytać polecenie do końca, przeczytać przykład i absolutnie nie wychodzić z założenia, że wiemy, na czym to zadanie polega. Lepiej wyjść z założenia, że niczego nie rozumiemy, że nie wiemy i przeczytać kilka razy polecenie, żeby upewnić się, że wszystko zrozumieliśmy, że zrozumieliśmy, co mamy zrobić. To jest bardzo ważne, nawet na egzaminie ustnym. To też mi się zdarzało, że osoby czytały polecenie, oczywiście prawdopodobnie czytały je szybko i nie do końca potem mówiły na przykład na temat, nie mówiły tego, co było w poleceniu, nie powiedziały tego, o co prosiło je zadanie. Niestety za coś takiego musimy odejmować punkty, co jest dosyć głupie, szczególnie kiedy ktoś mówi bardzo dobrze po polsku. Kolejna moja rada tyczy się już tylko egzaminu pisemnego, tej części pisemnej, czyli części wypracowania. Mamy 3, tak jak prawdopodobnie wiecie, zestawy do wyboru i każdy może wybrać jeden zestaw. W każdym zestawie są po 2 tematy. To mówiłam w moim poprzednim filmiku, więc na pewno jeśli go obejrzeliście, to już to wiecie. Bardzo ważne jest znowu czytanie polecenia, czytanie tematu, ale też liczba słów. Bardzo często zdarza się, że osoby nie liczą tych słów, albo przekraczają tę liczbę słów, albo piszą za mało. Niestety za to też trzeba odejmować punkty. Nawet jeśli macie świetny poziom języka polskiego, nie próbujcie pisać za dużo, nie próbujcie przekraczać tego limitu, bo to nie znaczy, że będziecie mieć lepszą ocenę, lepszy wynik, a raczej wręcz przeciwnie.
polecenia i liczba słów. Moja trzecia rada też tyczy się części pisemnej, też tyczy się tego pisania tekstu, pisania wypracowań, bo musicie wiedzieć, że to jest naprawdę istotna dla nas część i tak naprawdę pokazuje Wasz realny poziom wiedzy. Oczywiście każda część jest ważna, nie ma ważniejszej i mniej ważnej, bo każdą część trzeba zdać. Dlatego pamiętajcie o tym, i to jest moja trzecia rada, żeby wybrać taką strukturę tekstu, którą umiecie napisać. To może wydawać się znowu głupie, bo przecież nie chodzi o strukturę, chodzi o sam tekst, chodzi o to, jak to jest napisane. Tak, ale chodzi też o część formalną tekstu i niestety nie możemy znowu tego przeskoczyć. Nie możemy policzyć więcej punktów dla kogoś, kto nie wie, jak napisać zaproszenie albo nie wie, jak napisać ogłoszenie. Na stronie certyfikatowej znajdziecie zbiory zadań z bardzo wieloma przykładami i z listą tego, co możecie na egzaminie znaleźć, jakie konkretnie teksty mogą się pojawić, jakie typy tekstów mogą się pojawić, więc nie próbujcie sami wymyślać i sami tworzyć Waszej struktury albo przenosić z Waszego języka, bo niekoniecznie to jest to samo. Podobnie radzę wybierać teksty długie, które wiecie, jak napisać. Często ludzie wybierają opowiadanie, bo myślą, że będzie to łatwe do napisania, a potem okazuje się, że wcale nie, bo opowiadanie to historia, to trochę jak książka, prawda? A ludzie często piszą to jak esej. Więc bardzo, bardzo polecam Wam zapoznać się z tymi strukturami, które możecie spotkać na egzaminie i zdecydowanie wybrać to, w czym najlepiej się czujecie, niezależnie od tego, czy ten temat jest jakiś porywający, czy nie. Najlepiej po prostu znać strukturę i napisać w miarę dobry tekst. Moja następna rada tyczy się już egzaminu ustnego i może wydawać się dosyć trudna do wcielenia w życie, ale nie stresujcie się. Nie stresujcie się egzaminem ustnym. Z mojego doświadczenia wynika, że o wiele lepiej radzą sobie na tym egzaminie osoby, które nawet mają troszeczkę gorszy poziom języka, ale nie stresują się, wiedzą, co mówią, wiedzą, co chcą powiedzieć, niż osoby, które bardzo, bardzo się stresują, zapominają słów i nie wiemy, czy tak naprawdę poradzą sobie w sytuacji komunikacyjnej w Polsce. Macie okazję się wykazać, macie wreszcie czas pokazać, jak dobrze jesteście. Nikt nie jest tam po to, żeby wstawić Wam złą ocenę. Każdy chce Wam pomóc, więc nie traktujcie tej części egzaminu jako coś najbardziej stresującego albo jako okropne spotkanie z egzaminatorami. To jest jak rozmowa i my chcemy zobaczyć, jaki jest Wasz poziom języka, ale musicie nam to pokazać. Wiem, że to łatwo powiedzieć, a gorzej, trudniej zrobić. Zdaję sobie z tego sprawę, bo ja też zdawałam certyfikaty z innych języków i różne egzaminy ustne, więc wiem, jak to jest. Przećwiczcie sobie to wcześniej, przećwiczcie sobie część ustną. Nie przychodźcie nie wiedząc, jakie zadania mogą Was tam spotkać, bo to wszystko też znowu jest napisane na stronie certyfikatowej, więc to wszystko możecie sprawdzić wcześniej i przećwiczyć sobie nawet w domu, sami ze sobą, przed lustrem. I ostatnia moja rada to pytajcie. Jeśli nie wiecie, to pytajcie. Jeśli nie rozumiecie polecenia albo nie jesteście pewni, czy to w ten sposób powinno wyglądać, czy w inny, nie wiecie, gdzie napisać Wasze nazwisko, albo gdzie napisać datę, albo gdzie zaznaczyć odpowiedź, albo jak zaznaczyć odpowiedź, pytajcie. Egzaminatorzy oczywiście nie mogą Wam udzielić odpowiedzi związanej z testem, co jest chyba dosyć oczywiste, ale jeśli macie pytanie o stronę formalną, to znaczy nie wiem, jaką datę tutaj napisać, nie wiem, jak tutaj, gdzie tutaj to napisać, to możecie o to zapytać. Nawet jeśli egzaminator nie może udzielić Wam odpowiedzi, to Was o tym poinformuje, więc zawsze lepiej zapytać i być pewnym, że nie możecie tej odpowiedzi uzyskać, niż nigdy o nic nie zapytać. Dziękuję Wam za to, że obejrzeliście ten krótki filmik. Dajcie znać, czy Wy macie jakieś rady dla osób, które będą pisać ten egzamin, albo dla Was samych, jeśli piszecie ten egzamin. Napiszcie je koniecznie w komentarzu. Myślę, że każdy chętnie dowie się, czy macie jeszcze jakieś ważne rady, bo mogłam o czymś zapomnieć. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka i dziękuję oczywiście też moim patronom, bez których
te filmiki nie mogłyby powstawać. Jesteście naprawdę cudowni. Dziękuję za to, że wspieracie moją pracę. I Was wszystkich oczywiście też zapraszam na Patreona, jeśli chcecie dostawać więcej materiałów, ćwiczeń do nauki polskiego, chcecie mieć spotkania w grupie i spotkania indywidualne, to jest świetna okazja, żeby do nas dołączyć, żeby polepszyć Wasz język polski, więc zapraszam do Patreona. Link zawsze jest w opisie filmu, także możecie go łatwo znaleźć. Bardzo dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka i oczywiście życzę powodzenia na egzaminie. Trzymajcie się, pa pa!